Już jakiś czas temu testowałem Land Rovera Defendera wersji 110 z silnikiem 3.0 Di6 o mocy 300 koni mechanicznych. Tym razem w teście pojawiła się odmiana 250-konna, więc postanowiłem zrobić tylko pomiary spalania. Jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na film, ale zanim przejdziemy do jazdy testowej, słów kilka o tym ciekawym aucie. Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale Land Rover Defender zdaje się bezceremonialnie ten stereotyp obalać. Trudno znaleźć na rynku model, którym możemy bawić się w terenie, jeździć po lesie, a następnie ubłoconym po dach autem bez wstydu podjechać pod modną restaurację. Defenderem tak się da i nikt nie będzie kręcił nosem. W końcu to Land Rover. Bagażnik, wnętrze i całą resztę już pokazywałem w poprzednim filmie, do którego link znajdziecie w komentarzu, a teraz zapraszam za kierownicę. Najpierw około 10 km po mieście. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest fanem Land Rovera Defendera sprzed lat, ale trudno odmówić mu oryginalności. Tak samo jest z obecnie oferowanym modelem, który łączy w sobie nowe ze starym i robi to świetnie. Defender w wersji 110 wygląda naprawdę dobrze i wiem, że wersja 130 jest jeszcze bardziej imponująca, a wersja 90 lepsza w terenie, ale według mnie proporcje 110 są idealne i właśnie w taką wersję bym celował, gdybym był bogaty. O pieniądzach porozmawiamy później, a tymczasem wypada wspomnieć co nieco o wnętrzu, a tam spotkamy się z dość surowym klimatem, który przypomina nieco wnętrze Wranglera lub Gladiatora, ale materiały są zdecydowanie lepszej jakości. Jest dużo plastiku, twardych i płaskich powierzchni, ale też sporo skóry i miękkich faktur. Land Rover zrobił ze swojego legendarnego modelu auto pełne nowoczesnej technologii, gadżetów i terenowego stylu. Jest dużo przestrzeni i można poczuć się jak w wielkim SUV-ie. Siedzi się wysoko, praktycznie na wysokości pasażerów autobusów. Widoczność jest świetna, choć czasami trudno ocenić gabaryty tego jeżdżącego kiosku. Co ciekawe, bardzo szeroka konsola środkowa dość mocno ogranicza miejsce na nogi dla kierowcy. Trochę dziwne zjawisko. Tak czy inaczej, to auto jest niezwykle ciekawe i przyjemne w odbiorze, bo łączy surowy, terenowy styl z komfortem i nowoczesnością. Tyle o wnętrzu, bo więcej zobaczycie we wspomnianym wcześniej filmie. Przypominam link w komentarzu. A tymczasem pomówmy o silniku. Nie wiem, czy się po prostu starzeje, czy też jest to podświadoma złośliwość w stosunku do aktywistów ekologicznych, ale jazda Land Roverem Defenderem z silnikiem wysokoprężnym 3.0 Di6 o mocy 250 koni mechanicznych dawała mi mnóstwo frajdy. Dźwięk tego silnika ma w sobie coś, co wywołuje pewną satysfakcję podczas przyspieszania. Fakt, moc 250 koni mechanicznych na papierze wydaje się zaledwie wystarczająca dla tak dużego auta, ale w praktyce moment obrotowy na poziomie aż 570 Nm w zupełności nadrabia braki. Przy prędkościach do około 100 km na godzinę dynamika i reakcja na pedał gazu jest bardzo przyzwoita i trudno narzekać na ospałość. Silnik dość szybko, ale z pewną dostojnością reaguje na mocne wciśnięcie pedału gazu, a skrzynia z podobną elegancją zmienia biegi, ale mocniejsze wciśnięcie gazu wywołuje bardzo ciekawy i w zasadzie przyjemny dla ucha dźwięk. Trochę metaliczny, trochę chrapliwy, ale charakterystyczny bulgot rzędowej 6-cylindrowej jednostki da się polubić. Sprint od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 8,3 sekundy i jest to wynik zadowalający. Prędkość maksymalna to 188 km na godzinę, ale już w okolicach 140 km na godzinę w kabinie robi się dość głośno przez szum opływającego powietrza. Nadwozie jest raczej mało opływowe, więc szumy przy wyższych prędkościach są spore.
przy niższych z kolei i dynamika, i komfort akustyczny są na bardzo wysokim poziomie. Na wysokim poziomie jest również komfort resorowania, bowiem już w podstawie odmiany 110 jest pneumatyczne zawieszenie, które robi ogromne wrażenie. Prześwit auta możemy zwiększyć z blisko 22 do ponad 29 cm, a to pozwala nie tylko brodzić w wodzie o głębokości nawet 90 cm, ale również niezwykle sprawnie pokonywać spore dziury i nierówności. Do tego mamy kamery 360 stopni, w tym kamerę terenową, która pokazuje obraz przed autem oraz symuluje obraz pod przednią osią. Oczywiście nie zabrakło trybów jazdy terenowej, w tym tryb na piach, błoto, kamienie itd. Jest tego mnóstwo i naprawdę jest się czym bawić. No dobrze, a jak ze spalaniem? Oczywiście trudno oczekiwać ekonomicznej jazdy po takim samochodzie, ale wątpię, aby kupujący Defendera brali to w ogóle pod uwagę. O ile w trasie nie jest źle, tak w mieście wartości na poziomie 12-14 litrów na 100 km są na porządku dziennym. Zresztą spójrzcie sami. Po 10 km spokojnej jazdy po mieście średnie spalanie to 11,9 litra na 100 km. Teraz przejedziemy 10 km drogami podmiejskimi z ograniczeniami od 70 do 100 km na godzinę. Mamy chwilę czasu, więc porozmawiajmy o cenach. Land Rover Defender 110 dostępny jest w ogromnej liczbie konfiguracji. Do każdego z wariantów wyposażenia można dobrać jeden z kilku rodzajów napędu, co daje ogromną liczbę możliwych kombinacji. Ceny również robią wrażenie. Od 365 800 zł za podstawowy model S z silnikiem benzynowym 2.0 SI4 o mocy 300 koni mechanicznych do 823 100 zł za najdroższy wariant Carpathian Edition z silnikiem 5.0 V8 o mocy 525 koni mechanicznych. Nasz testowany egzemplarz XS Edition z silnikiem 3.0 DI6 o mocy 250 koni mechanicznych kosztował 455 600 zł, czyli stanowił środek oferty. Co możemy dorzucić do ostatecznej konfiguracji? Wybór jest bardzo szeroki i drogi. Możemy dokupić na przykład satynową folię ochronną na nadwozie za 25 100 zł. Dla lubiących jazdę w terenie przyda się aktywny tylny mechanizm różnicowy za 6910 zł, a trochę stylu dodadzą przyciemniane szyby tylne za 3310 zł. Przyda się również elektrycznie wysuwany hak holowniczy za 8780 zł, czy pokrywa koła zapasowego w kolorze nadwozia za 5040 zł. To tylko niewielki wycinek oferty opcjonalnego wyposażenia, ale podniesienie ceny o kilkadziesiąt tysięcy złotych nie jest żadnym problemem. Konkurencja? Teoretycznie dość szeroka, bo możemy wybrać albo auto bardziej luksusowe, albo bardziej terenowe. Przykładem może być na przykład mocno terenowy, ale równie ciekawy Ineos Grenadier za co najmniej 439 668 zł, jak również nieco mniejszy i tańszy Ford Bronco, którego kupimy już za 374 300 zł. Interesującą, choć chyba łagodniejszą propozycją będzie także Jeep Grand Cherokee za co najmniej 405 tysięcy zł, czy Ford Explorer z ceną startującą z poziomu 424 300 zł. Sprawdźmy tymczasem, jak wygląda spalanie po 10 km drogami podmiejskimi z ograniczeniami od 70 do 120 km na godzinę. Średnie spalanie wyniosło 8 litrów na 100 km. A teraz 10 km drogą ekspresową przy 120 km na godzinę. Wracając jeszcze na chwilę do konkurencji. W zasadzie w obrębie własnej marki Land Rover ma kilka alternatyw, które co prawda nie będą tak sprawne w terenie, ale również zaoferują ten specyficzny styl niegdyś brytyjskiej marki. Dla pragnących więcej luksusu i blichtru przygotowano Range Rovera Sport
w cenie od 493 100 zł, a jeśli ktoś od czasu do czasu chce zjechać z twardego asfaltu, ale nie za daleko, aby nie porysować ładnej karoserii, może wybrać Land Rovera Discovery w cenie od 324 800 zł. Jest taniej i mniej prestiżowo, ale dodatkowe wyposażenie nadrobi braki w komforcie. Podsumowując, Land Rover Defender to samochód niezwykły, który zachwyca fanów marki od lat. To idealny wybór dla kogoś, kto chce mieć auto uniwersalne, komfortowe i stylowe, a zarazem zdolne do pokonywania najtrudniejszych tras. Ja oczywiście wybrałbym inną konfigurację, ale nad tym silnikiem bym się mocno zastanowił, bowiem w mojej ocenie radził sobie z autem bardzo dobrze. Czy to auto do wszystkiego? Chyba tak, ale zachowuje przy tym równowagę w każdej dziedzinie. Na koniec sprawdźmy spalanie po 10 km z prędkością 120 km na godzinę. Średnie spalanie wyniosło 9,3 litra na 100 km. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zachęcam do subskrybowania. Do następnego.